dzisiejszym odcinku serii Od czego zacząć odchudzanie porozmawiamy o zdrowej diecie. Zdrowa dieta jako kluczowy składnik sukcesu w utracie zbędnych kilogramów. W drugiej części filmu poznasz historię sukcesu kobiety, która zmagała się z chorobą tarczycy, co powodowało u niej nadwagę, ale odniosła sukces. Zapraszam Cię też do pobrania darmowego e-booka z planerem posiłków na cały tydzień, do którego link znajdziesz w opisie filmu. A e-book został stworzony przez dietetyka i trenera żywienia wraz z opisem makro i kaloriami. Ponadto zapraszam Cię do kontaktu ze mną, aby dołączyć do wyzwania 90 dni diety fit, które jest w bezpiecznej grupie na Facebooku i mieć kontakt, wsparcie specjalistów, zdobywać odpowiednią wiedzę i motywację, jak i historie osób, które już przeszły swoją metamorfozę. W pierwszym filmie tej serii mówiłam o postawieniu sobie konkretnych celów. W drugim filmie omówiliśmy bardzo ważny temat: zrozum swoje ciało. Jeżeli nie widziałaś tych filmów, zacznij od filmu pierwszego i określ swój cel. Link do tych filmów znajdziesz w opisie tego filmu. Zdrowa dieta. Zmiany w diecie są kluczowe. Postaw na jedzenie bogate w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, białko roślinne i zdrowe tłuszcze. Unikaj przetworzonej żywności, cukrów dodanych i nadmiaru tłuszczu. Zdrowa dieta to fundament udanego procesu odchudzania i ogólnego zdrowego stylu życia. Warto przyjrzeć się bliżej, jakie elementy składają się na zdrową dietę i dlaczego są one tak ważne. Warzywa i owoce to podstawa zdrowej diety. Są one bogate w witaminy, minerały, błonnik i przeciwutleniacze. Dodatkowo warzywa i owoce są niskokaloryczne, co pozwala jeść je w dużych ilościach. Czujesz się syta i dostarczasz organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Pełnoziarniste produkty zbożowe. Włączenie pełnoziarnistych źródeł węglowodanów, takich jak pełnoziarniste pieczywo, makaron, ryż brązowy czy płatki owsiane, pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i dostarcza długotrwałej energii. Białko roślinne. Źródła białka roślinnego, takie jak fasola, soczewica, ciecierzyca czy tofu, są doskonałym uzupełnieniem diety. Są one niższokaloryczne niż niektóre źródła białka zwierzęcego, a jednocześnie dostarczają ważnych aminokwasów i błonnika. Zdrowe tłuszcze. Nie wszystkie tłuszcze są złe. Tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, które można znaleźć w oliwie z oliwek, orzechach, awokado czy tłustych rybach, są korzystne dla serca i pomagają w utrzymaniu uczucia sytości. Unikanie przetworzonej żywności. Produkty przetworzone często zawierają dużo soli, cukrów dodanych i sztucznych dodatków. Staraj się ograniczać ich spożycie, ponieważ mogą prowadzić do nadwagi, problemów zdrowotnych i niekontrolowanego apetytu. Co to znaczy ograniczenie cukrów dodanych? Cukry dodane są często ukryte w produktach spożywczych, dlatego warto czytać etykiety. Nadmierne spożycie cukrów dodanych może prowadzić do wzrostu masy ciała i problemów zdrowotnych takich jak cukrzyca typu 2. Kontrolowane ilości tłuszczu. Tłuszcze dostarczają wiele kalorii, dlatego ważne jest, aby kontrolować ich ilość w diecie. Wybieraj zdrowe źródła tłuszczu i ogranicz spożycie tłuszczów nasyconych i trans. Regularne posiłki. Regularne jedzenie co kilka godzin pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zapobiega napadom głodu, które często prowadzą do nadmiernego jedzenia. Zdrowa dieta nie tylko wspiera proces odchudzania, ale także ogólny stan zdrowia i samopoczucia. To ważna inwestycja w przyszłość, która może zapewnić długoterminowe korzyści dla Twojego ciała i zdrowia. Ważne jest, aby podejść do diety z umiarem, unikać skrajności i dążyć do zrównoważonego podejścia do jedzenia. To był proces, ale było warto. Tarczyca, a utrata wagi. W 2019 roku zachorowałam na niedoczynność tarczycy z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Przez miesiąc przybyło mi aż 10 kg. Brak energii, ciągłe zmęczenie spowodowało, że ilość moich treningów z miesiąca na miesiąc zmniejszała się. Mimo tego, że chciałam trenować, to wracając do domu kładłam się spać. Mogłam przespać cały dzień, a nadal brakowało mi energii.
Gdy dawka przyjmowanego Eutoroxu wzrasła do 100 jednostek, moje samopoczucie było lepsze, ale nadal borykałam się z zatrzymywaniem wody w organizmie. Próbowałam eliminacji glutenu, kazeiny, laktozy, jednak nie zauważyłam żadnych rezultatów. Od stycznia 2022 roku zaczęłam przyjmować suplementy z Duolife dzień i noc, chlorofil i... Z wykształcenia jestem dietetykiem, a gotowanie to moja pasja, więc moje posiłki są zawsze kolorowe i zbilansowane. Ale uznaję zasadę wszystko jest dla ludzi, dlatego w mojej diecie raz w tygodniu znajdzie się też posiłek taki niezdrowy, powiedziawszy. Dodatkową inspiracją są przepisy z grupy i planery posiłków. Dodatkowo korzystam również z planów treningowych przygotowanych przez trenera personalnego z wyzwania 90 dni. Teraz w każdym treningu pojawiają się też u mnie gumy oporowe. Podsumowując, co jest dla mnie najważniejsze, to, że po 3 latach w końcu uwolniłam się od przyjmowania Euthyroxu. Treningi, dieta i przede wszystkim suplementacja spowodowała, że mam siłę i energię. To, że po 3 latach w końcu uwolniłam się od przyjmowania Euthyroxu. Treningi, dieta i przede wszystkim suplementacja spowodowała, że mam siłę i energię. To, że po 3 latach w końcu uwolniłam się od przyjmowania Euthyroxu. Treningi zdrowo i pięknie. Jestem osobą, która zrozumiała, że odchudzanie to nie tylko chwilowy wysiłek, ale trwała zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia. Jako dietetyk, dyplomowany bioenergoterapeuta i certyfikowany praktyk Access Bars wiem, co zrobić. Działam nie tylko na poziomie ciała, ale też i emocji i umysłu. Kilka lat temu podjęłam walkę z nadmiarem kilogramów i osiągnęłam pewien sukces. Jednak po pewnym czasie zrozumiałam, że moja dieta nie działała na stałe, a efekty były nietrwałe. To doświadczenie stało się dla mnie punktem zwrotnym i inspiracją do przekształcenia swojego podejścia do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Po latach prób i błędów, różnych diet, specjalistów oraz zgromadzonej wiedzy zrozumiałam, że kluczem do sukcesu jest trwała zmiana nawyków. Moje podejście nie polega na diecie, ale na przekształcaniu stylu życia na stałe. W ciągu ostatnich 3 miesięcy udało mi się znowu schudnąć 13 kg, ale to nie koniec mojej drogi. Teraz wiem, że proces odchudzania to proces ciągłego doskonalenia się, nauki i dostosowywania się do potrzeb mojego ciała. Moje doświadczenie nauczyło mnie, jak ważne jest zrozumienie własnego ciała, reakcji na żywność i aktywność fizyczną. Wiem, co działa dla mnie teraz, a co nie działało w przeszłości. Jestem zdeterminowana, by utrzymać osiągnięte wyniki i kontynuować swoją podróż ku zdrowszemu i bardziej aktywnemu życiu. Teraz moje podejście to nie tylko utrata wagi, ale przede wszystkim dbanie o zdrowie na stałe. Chcę być inspiracją dla innych osób, które także dążą do trwałej zmiany, do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia. Moje doświadczenie pokazuje, że jest to możliwe, jeśli podejdziemy do tego z determinacją, wiedzą i cierpliwością. Dołącz do nas do wyzwania 90 dni Dieta Fit Home Food, a ja wyślę Ci dostęp do naszego całego programu. Otrzymasz dostęp do materiałów oraz naszej wyjątkowej grupy na Facebooku. Będziesz mieć wsparcie specjalistów, trenera personalnego oraz instruktora odżywiania, a także inspirację od dotychczasowych uczestników, którzy przeszli już swoją metamorfozę. Dostaniesz planery posiłków, planer ćwiczeń w domu i niezbędne informacje i wskazówki. Ale przede wszystkim dostaniesz wsparcie od grupy działającej podobnie